Co to kurwa ma być? Pada. Słuchajcie, mamy 2 dni opóźnienia. Jak w ciągu tygodnia nie skończymy tej roboty, to mam obetnę po pensji. Ale szef kazał Szczepanowi spierdalać i teraz nie ma kto przy betoniarce stać. Chyba sobie żartujesz. Ja tam nie mam uprawnień. Ja też. A Szczepan przecież wyłączył. To znaczy, że co, że to od godziny nam stygnie? A wystarczy włączyć betoniarkę! Do roboty! To mamy robić tą wylewkę, czy nie? Musicie mi pomóc. Błagam, musicie mi pomóc. Najpierw to dzień dobry. Nie! Niech mi pani pomoże, błagam. Drugie najpierw to proszę się uspokoić. No już. Jezu. Co się stało? Ktoś porwał jej córkę. Moją wnuczkę. Tamara. Co się stało? Ktoś porwał jej córkę. Jezu. Komisariat na Gorczaku. Halo? Ambulans, proszę. Proszę pani, halo. Stary, jest dopiero 9 godzina. Już zdążyłeś się najebać? Nie twoja sprawa. Od razu lepiej. Gdzie masz kamizelkę? Nie pasowała mi do butów. Szczepan, ostatni raz, daj ci ostatnią szansę. Jeszcze raz przyjdziesz taki nawalony, to wylatujesz z tej roboty od razu. Wypierdalaj do domu wytrzeźwień. A ty co się śmiejesz? Chcesz być następny? Do roboty! Nie. Już. Szarzyńska, RZ, tak, Maja Szarzyńska. Miał różowe śpioszki, skarpetki w motelki, wszystko macie na mailu, no. Dobra, to dajcie proszę znać szybko, jak się tylko czegoś dowiecie, okej? Dzięki. Sorry, opiekunka się jak zwykle spóźniła. Wprowadź mnie. Dziecko zaginęło. Babcia wzięła na spacer, chciała odciążyć matkę, bo mała podobno całą noc okazywała. Pojechały do parku wózkiem, babcia usiadła na ławce, zasnęła, po 15 minutach dziecka nie było. Przesłuchała się? No na tyle, na ile się dało, obie są zrozpaczone. Szczególnie matka. A, Uruchomiłam już child alert. ojciec? Nie wiem, Sprawcą najczęściej jest ktoś z rodziny. nie wiem, udało mi się tylko ustalić, że nie ma go w domu. Pewnie ogranicza mu kontakty i facet się mści. No albo to jakiś zwykły psychol porwał dziecko, a nie ojciec. Dobra, słuchaj, jedź tam, sprawdź jak mieszkają i przesłuchaj je jeszcze raz. Może czegoś nowego się dowiesz, może już się uspokoiły. A ja posiedzę w papierach, sprawdzę, czy facet nie był notowany. Dobra. Pani Justynko, jak tam? Z Antosiem wszystko okej? Nie, no, wydał chyba kilka pensji, co? No. Nie no, muszę przyznać. Można trochę pozazdrościć. Ale czego? Pierścionka czy sierżanta Sławomira Brody? Pakietu. Sierżant Grodziec jest w terenie. No ja tylko... Ona zapomniała wziąć kanapek, które zrobiłam. Mogłabym... No po prostu nie chcę, żeby jakieś świństwa jadła. Przekaże jej pani. No, to dziękuję. Och, jaki piękny, zaręczynowy. Tak. No, to życzę dużo szczęścia. Przyda się. Ja to
się rozwodzę. No. No nic nie trwa wiecznie, także. No, to do widzenia. Do widzenia. Znalazła się? Niestety jeszcze nie. Mogę wejść? Chciałabym zadać pani jeszcze kilka pytań. Proszę. Dziękuję. To pani męża? Mhm. Z nim też powinniśmy jak najszybciej porozmawiać. Ale on dzisiaj, jeszcze przed świtem, pojechał do roboty do Opola i zostawił ładowarkę w domu. Ma taki stary telefon na przyciski i nie można się do niego dzwonić. Boże. On nawet jeszcze nie wie, że nasza córeczka zaginęła. Państwo mieszkacie z teściową? Tak. Mąż haruje na 2 etaty, bo chcemy w końcu odłożyć na własny kąt. Mogę się rozejrzeć po mieszkaniu? Bardzo tu ładnie. Długo staraliśmy się o dziecko. I Poroniła już kilka razy. A mała Basieńka umarła raptem 2 tygodnie po porodzie. Bardzo mi przykro. O, takim jak ona trudno utrzymać ciążę, ale to takie pokolenie. Wyobraża sobie pani, że oni planują tylko jedno dziecko? Ja sama urodziłam 3, w tym mojego Kryspinka. No wie pani, taka jest widocznie decyzja pani synowej. Naszej rodzinie szlachectwo nadał sam Bolesław Chrobry. Jak nie będzie męskiego potomka, to kto przedłuży nasz ród? Nie wykluczamy, że dziecko mógł porwać ktoś obcy, ale może przychodzi pani do głowy, kto mógł źle życzyć pani synowi albo jego żonie. Wie pani, że tak? No faktycznie, w dzisiejszych czasach 1/3 małżeństw kończy się rozwodem. Ale to dotyczy ogółu populacji, a nie osób takich, no, w twoim wieku. To nie o to chodzi. Ja przecież siedziałam za zabójstwo własnego męża. Z sierżantem Brodą to ci tak łatwo nie pójdzie. Może to wszystko w ogóle nie ma sensu. Ja już miałam szansę na szczęśliwe małżeństwo. Ja będę tylko dla Sławka ciężarem. Nie, ja mu oddam ten pierścionek. Apeluję do zdrowego rozsądku. Nie każde małżeństwo kończy się totalną awanturą, a już, broń Boże, morderstwem. Ja na przykład z moim ślubnym żyję w zgodzie już 30 lat. Halo? Czy ktoś w ogóle tutaj pracuje? Ile można czekać? Tyle, ile potrzeba, proszę pani. W czym mogę pomóc? Mój mąż mnie okradł. A ma pani na to jakieś dowody? Oczywiście, że mam.
puste konto. Jak go dorwę, to go z mieszkania wyrzucę albo po prostu zamorduję. I co pani najlepszego narobiła, co? Co? Pani siada, wypełni i czeka. Za chwilę powinna wrócić sierżant Grodziec. O, ma pani więcej szczęścia niż ogłady. Zapraszam. Dałam mu dostęp do mojego konta. Pani uwierzy? Zaufałam mu. Ile zniknęło? 20 000. Prawie nic nie zostało. A najgorsze jest to, że wszystko wydał na dziwki. Dlaczego pani tak podejrzewa? Ja nie podejrzewam, pani dzielnicowa. Jak się zorientowałam, że pieniądze zniknęły, to przetrzepałam całe mieszkanie i znalazłam to. Woda minus 50. Wiki minus 50. Motylek, Patia. Niech mnie pani już nie upokarza. Sama pani widzi, sprawa jest oczywista. Już dobrze. Już dobrze, już wszystko dobrze. Co jest dobrze? Nic nie jest dobrze. Ja jestem jakaś przeklęta. Tak się czasami po prostu zdarza. Jak? Żeby tyle razy poronić? Jak się urodziła Maja, to ja myślałam, że to jest jakiś cud. No, wszyscy jej szukają. To moja wina. Nie. Nie, jesteś jeszcze młoda. Wszystko przed tobą. O czym ty mówisz? Ja naprawdę wierzę, że Majeczka się znajdzie. A ty jeszcze urodzisz mi zdrowego, pięknego wnuka. A może nawet 2? Jestem już. Cześć, mamo. Coś się stało? Tamara, coś się stało? Wszystko w porządku? Nie ma jej. Nie ma. Gdzie Maja? Tamara, co się stało z Majeczką? Nie ma. Jak nie ma? Ojciec dziecka ma alibi. Pewna jesteś? No był dzisiaj rano w pracy w tym Opolu, ale mam pewien trop. Szczepan Skorupka. Babka dziecka twierdzi, że miał jakieś niepozałatwiane sprawy z jej synem, a facet był notowany za rozbój. Podobno nawet kilka razy się pobili w pracy z tym ojcem tego zaginionego dziecka. No dobra. To jedziemy z tym Skorupką, ale za dużo bym sobie po tym nie obiecywał. Czemu? Co innego jest dać komuś po mordzie, a co innego porwać mu dziecko. No co nie? Co znaleźli? W betoniarce. Co? Dobra, już jedziemy. Chodź.
Znaczy, ja nie wiem, jak to się mogło stać, bo to... jak to mogło tam wleźć? Komisarz Rafał Nocen, sierżant Aleksandra Grodziec. Pan nie gada, tylko prowadzi, No, dobrze? bo być może to wcale nie jest prawdziwe. To może to jest tylko taki... Monitoring tu macie? Tak, mam komputer w baraku. Ale to chyba jest jakaś lalka, prawda? To lalka jest? Lalka? Nie. To nie jest lalka. Mamy 6 kamer i na 2 jest ta betoniarka. Niech pan odpali między 6 a 7. A 16, no to tam wtedy nikogo nie było. Niech pan uruchomi nagranie. O. Może pan na przyspieszonym? Aha. Stop. Nie pan cofnie. Jezus Maria, coś ty zrobił. Poznaje go pan? Na nagraniu słabo widać. Numer 7 to. Szczepan. Kurwa, no gdzie on jest? Może to jest nieaktualny adres. A ty co tam masz? Powiedzmy dowód w sprawie. W jakiej sprawie? Kobiecie zniknęło 20 000 z konta i twierdzi, że mąż wszystko przepieprzył na dziwki. I co, mówisz mi to, bo mnie uważasz za eksperta? Mówię ci o tym, bo się pytałeś, cymbale jeden. Pokaż mi to. Wiki, 50 zł, motylek 100 zł. Nie kojarzę. Może są spoza Górczaka. A może to jest jakiś kod? A wiesz, no za 50 czy 100 zł to ciężko jest znaleźć dziewczynę, która by ci, wiesz... Dobra. Dziękuję. Może to są same napiwki. A wiesz, co jest dziwne? Data przy każdym wpisie. No. Ale niezależnie od roku, tylko od kwietnia do listopada. Serio? Pokaż. Czyli co? Nasz niewierny mąż jest niewierny tylko od wiosny do jesieni, a zimą co? Zamienia się w niedźwiedzia i idzie spać, czy co? Może. A może to jest coś kompletnie innego, a twoja sprawa jest w dupie. Jest. Mówię. Dzień dobry, sierżant Aleksandra Grodziec, komisarz Rafał Nocoń. Pan Szczepan Skorupka? Rączki poproszę. Jest pan zatrzymany w sprawie zabójstwa Mai Szarzyńskiej. Idziemy. Do reszty was popierdoliło. Morda, psycholu. Mamy dowody, że to ty. Kryspin to pojeb, ale nie wrzuciłby mu dzieciaka do betoniarki. Za kogo wy mnie macie? Za głównego podejrzanego w sprawie o zabójstwo proszę pilnować języka. Jak dobrze się znaleźliście z ojcem dziecka? Od podstawówki wychowaliśmy się razem. To był mój kumpel. To co się stało? Tamara się stała. Czyli mieliście romans. Chyba oni mieli romans. Była moją dziewczyną w liceum, to ja ich ze sobą poznałem. Czyli był pan zły. Ten chuj przysięgał na wszystkie świętości, że nie będziemy sobie podbierać dziewczyn w imię zasranej przyjaźni. Potem przyszedł, przeprosił, powiedział, że się zakochał. Prawie skurwysyna wtedy zatłukłem na śmierć.
Czyli rozumiem, że nie zapomniałeś mu urazy. Widzę tego pojeba, to żygać mi się chce. Niech szlak trafi jego i tę jego rodzinkę. Zabrał mi wszystko. Jeszcze jak się mialiśmy na ulicy, to szło wytrzymać, ale przyszedł do mnie do roboty, to myślałem, że go zajebie. I dlatego porwałeś mu dziecko? Planowałeś się zabić od razu, czy tak wyszło? Nie dotknąłem tego dziecka. Mamy nagranie. Jak wrzucasz dziecko do betoniarki, a teraz jeszcze podałeś motyw. Ile razy mam wam mówić, że to nie ja? Nic nie zrobiłem temu bachorowi. Ten bachor to była dziewczynka, miała na imię Maja i miała przed sobą całe życie. A ty resztę swojego życia spędzisz w pierdlu. Synku, Jak mogłaś zasnąć? dziecko, przepraszam, ja... Co ze mnie za facet? Skoro nie mogę ochronić nawet własnej rodziny, powinien sobie strzelić w łeb. Boże, nie mów tak, to nie jest żadne wyjście. Po prostu spróbuję cię jeszcze raz. Co? Majeczka się znajdzie. A ty chyba rozumiesz, że musicie to zrobić. Dobrze wiesz, że jeżeli nie będziecie mieli męskiego potomka, to nasz Mamo! naród... Skończ wiecznie pieprzyć o tym męskim potomku. Masz jakąś obsesję. Nie. Ja po prostu chcę dla nas dobrze. To najprawdopodobniej ona. Opis się zgadza, nikt nie zgłosił zaginięcia dziecka. Bardzo mi przykro. Boże. Kto mógł coś takiego zrobić? Naprawdę bardzo państwu współczuję. Podejrzany jest już w areszcie. Czyli złapaliście już Szczepana? Ten człowiek zawsze robił kłopoty mojemu Kryspinowi, ale ja nie sądziłam, że jest w stanie posunąć się do czegoś takiego. Normalnie potwór w ludzkiej skórze. Dobrze, że naprowadziła nas pani na ten trop. Nie mogłabym zrobić inaczej. A pani córka jest w terenie. A zjadła chociaż kanapki, które jej przyniosłam? No, mówiła, że jej bardzo smakowało. Proszę jej powiedzieć, że byłam i... albo może nie, wie pani co, zadzwonię do niej sama. No, to do widzenia. Pani poczeka chwilkę. Niech pani powie, jak to było między panią a pani mężem. Znaczy nie to, że ja jestem wścibska. Zależy, o co pani pyta. No mówiła pani, że się rozwodzicie. No to chciałam zapytać, co się stało? No jak to co? Znalazł sobie młodszą. No i była tutaj taka jedna babka dzisiaj i mówiła, że jej mąż aż zeszyt sobie kupił, żeby się mógł połapać z tymi kochankami. Bo wszyscy faceci to świnie. To jak inny gatunek. Zdradziecki. Absolutnie większość z nich nie ma żadnej kontroli nad narządem, który mają w kroku. I jak tylko nadarzy się okazja, to mówię pani, biorą co popadnie. Ja to bym drugi raz takiego błędu nie popełniła. Przysięga wierności małżeńskiej. No, dobre sobie.
No powodzenia. Mimo wszystko. I jak? Nienawidzę przekazywać takich wiadomości. A ty co, dalej ślęczysz nad tym monitoringiem? Co? No ale czemu? Przecież jest kamizelka, jest numer. Tę kamizelkę mógł włożyć ktokolwiek. No. Czyli prokurator może nie uznać tego za dowód. Tak, a poza tym jest jeszcze coś. Gadałem z jego kolegami z budowy. Mówią, że on miał w dupie wszelkie procedury. Przychodził do pracy pijany, a tej kamizelki to prawie w ogóle nie wkładał. Czyli co, puszczasz go? No, posłuchaj, facet był totalnym abnegatem. I co, i nagle włożył kamizelkę, żeby się dać nagrać, jak wrzuca dziecko do betoniarki? Okej, to co proponujesz? A w jakim stanie jest babcia ofiary? No, o dziwo, bardzo dobrym. To twarda kobieta. Dobra, zróbmy tak. Zabierz ją do tego parku i zróbcie rekonstrukcję wydarzeń. Przejdźcie całą ścieżkę, którą przeszła z wózkiem. Może coś nam umknęło. Dobra. Jest pani pewna, że to tutaj? Tak, Dobrze, jak długo pani spała? 15, góra 20 minut. Mówiłam już przecież. 15-20. Ale jeżeli mogę o coś zapytać. Tak? Powiedziała pani, że złapaliście już podejrzanego, to po co to robimy? Takie są procedury. Musimy sprawdzić wszystkie tropy. Są jakieś inne tropy? Pani Brygido, proszę się skupić. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej znajdziemy zabójcę pani wnuczki. Dobrze, jak pani przyszła ze strony domu do parku, tak? To od razu pani siadła na tej ławce, czy się trochę pokręciła z wózkiem? Tak. Ja chyba coś zataiłam. To znaczy? To nie jest jedyne dziecko Tamary, które zmarło w niepokojących okolicznościach. Ej, dzwoniłam do ciebie. Sorry, mam wyciszony telefon. Chcę skończyć do gówna i jechać chociaż na chwilę do Antka. Musiałem wypuścić tego Szczepana Skorupkę. Czemu? Prokurator nie zgodził się na postawienie zarzutów? Wyobraź sobie, że zdobyliśmy nagranie spod sklepu monopolowego, na którym nasz Szczepan Skorupka raczy się wódką przez 40 minut. Dokładnie w czasie, kiedy popełniono zabójstwo. A jak tam ta twoja rekonstrukcja? No właśnie, babcia dziecka naprowadziła mnie na pewien trop. Słuchaj, 4 poronienia w ostatniej fazie ciąży i jedno z dzieci, które umarło niespełna 2 tygodnie po porodzie? Trochę zbyt pechowo. No właśnie. Ponadto pani babcia to bardzo kategoryczna osoba, bardzo zasadnicza, o bardzo konserwatywnych poglądach, która cały czas truła łeb tej dziewczynie, że musi zajść w ciążę, bo prawdziwa kobieta to musi być matka i rodzina bez dziecka to nie jest rodzina i inny syf w tym temacie. No co to myślisz, że ta kobieta nie chciała mieć dzieci i bała się sprzeciwić teściowej? Nie wiem, Rafał. Ustaliłam tyle, że oboje z mężem byli przez cały czas na finansowym garnuszku u tej kobiety. No, to trzeba przesłuchać naszą nową podejrzaną. O to mi chodzi. Grodziec. Co? W sprawie tego zeszytu i tych prostytutek. Co, wpadłeś na coś? No, w końcu jestem ekspertem. Zadzwoń pod ten numer. No to co? Jakaś burdel mama?
Tak, można tak powiedzieć, że ma w stajni niejedną klacz. Po co tutaj jestem? Musimy panią przesłuchać. Procedurę. Czyli to jednak nie Szczepan? Kto mógł jej to zrobić? I to w taki sposób. Będę musiała pani zadać kilka pytań. Jak się pani układa z teściową? To trudna kobieta. Nie czuje się pani trochę pod presją? Ona uważa, że miejsce kobiety jest przy dzieciach, przy mężu i w kuchni. A pani? Jej nie obchodzi, co ja chcę i co ja myślę. Ona w ogóle nie uważa mnie za pełnowartościowego człowieka. Co to znaczy? Cały czas mówi o tym, że mam urodzić męskiego potomka, że mam przedłużyć ród, jak w jakimś średniowieczu. Rozumiem, że teściowej trudno się sprzeciwić. Muszę panią na chwilę przeprosić. I co myślisz? Trzeba ją zatrzymać i sprawdzić jej alibi. Kurz. Co jest? Nic, matka piąty raz mnie dzisiaj pyta, jak mi mija dzień i właśnie mi wysłała smaczną kawusię. Dobra, ja się nią zajmę, a ty leć coś zjeść. Nie jestem głodna. Słuchaj, od rana cały komisariat mówi o tym, że matka ci przyniosła kawę. Zamknij się. Zamknij się. Okej. A nie chcemy, żeby mamusi serce krwawiło, nie? Zamknij jadaczkę. Danusiu, nie widziałeś, gdzie są te durne kanapki od mojej matki? Włożyłam do lodówki. Dzięki. Ona jest czasami takim pierdasem, że się zastanawiam, jak mój ojciec z nią wytrzymał tyle lat. Co się stało? Danka, co się stało? Hej! Sławek już spotykał się z młodszą. Z Magdą przecież. Więc lubi młode. Twoja matka miała rację. Znudzi się i mnie zostawi. A ja go potem zabiję. Moja matka ci tak powiedziała. Słuchaj, moja matka jest ostatnią osobą, której należy słuchać. Ale ma doświadczenie. Stranie, niedoświadczenie. Bo w rozwaleniu życia innym ludziom. Słuchaj, no jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedziała. No ja ci nie powiem, jak to się skończy. Nikt tego nie wie. Ale wiem, co widzę. I wszyscy to widzą. No przecież wy jesteście ze Sławkiem dla siebie stworzeni. Naprawdę tak myślisz? Wszyscy tak myślą, cały komisariat. Dawaj mi tu łapkę. Szybciutko. I proszę mi głupot nie słuchać, a już na pewno nie od mojej matki. A ja już sobie z nią porozmawiam.
I co, sprawdziłeś ten monitoring miejski? Tak, dopiero co skończyłem to robić. Na żadnej kamerze nie widać, jak wychodzi z kamienicy. Czyli co, faktycznie spała w chwili zabójstwa córeczki? No, mogła wyjść oknem, nie wiem, prześliznąć się jakimś zaułkiem albo odwalić jakiś parkour porynnie. Teoretycznie to możliwe. No a te papiery od lekarza nic nie wykazały? Wywoływała te poronienia? Nie no, co ty, nikt nie robił szczegółowych badań. Przecież uznali po prostu, że to możliwe i tyle. Szlak. Masz je? Tu masz przecież wszystkie papiery, akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, imiona rodziców, data, płeć. Dziękuję, dobranoc. Ty, no co? Same dziewczynki. Patrz. Dawaj. Jezu, co państwo chcą jeszcze wiedzieć? Dajcie nam przeżyć żałobę w spokoju. Spokojnie, zostało kilka formalności. Jeśli mam składać zeznania przeciwko synowej, to wolałabym zrobić to na komisariacie. Nie lubi jej pani, co? Przecież ona zabijała swoje dzieci. I dostanie za to od 25 lat do dożywocia. No i bardzo dobrze. Mój syn zasługuje na kogoś lepszego. Kogoś, kto... Kto przedłuży ród? Tak, tak, bo ja mam... Szlacheckie pochodzenie, słyszeliśmy. Co się dzieje? Wróćmy na chwilę do tego dnia, kiedy poszła pani na spacer z wnuczką, dobrze? Zeznała pani, że nie obudził pani żaden płacz, żaden krzyk. To dość twardy sen, jak na tak krótką drzemkę. Do czego pan zmierza? Rafał? Zostawię na ścianę! Postaj! Łapy! Co wy robicie? Mamuś! Proszę się odsunąć. Mamuś! Mamuś! Jesteś zatrzymana pod zarzutem składania fałszywych zeznań i zabójstwa Mai Szarzyńskiej. Proszę się odsunąć. Odsuń się. Idziemy. Co się dzieje? Geniuszem zbrodni to ty, kobieto, nie jesteś, co? Chyba że specjalnie się nie pozbyłaś tej kamizelki. Chciałaś wyrobić Szczepana skorupkę, nie udało się, to postanowiłaś wrobić synową, tak? Uwiodła mi syna. Wrzeniła się w moją rodzinę i nie chciała dać nic od siebie. Czyli te poronienia to też była twoja sprawka. Za pierwszym razem poroniła sama. Ucieszyłam się, bo pomyślałam, że kolejny będzie chłopak. Dałam więc jej leki, żeby problem rozwiązał się sam. Ale ona była jakaś przeklęta. Pomimo moich leków poronnych ta Basia się urodziła. A oni wtedy powiedzieli, że chcą mieć tylko jedno dziecko, że to za dużo zachodu, że ciąża to jakiś koszmar. No ale Basia długo nie pożyła. Wiesz, jak osadzone pod celą traktują dzieciobójczynie? Ale Majeczki już pilnowali jak oka w głowie. Musiałam długo czekać na okazję, żeby się jej pozbyć. Ty chora pojebusko. Na szczęście żadnego wnuczka już nigdy więcej nie zobaczysz. Jak to przyjęli?
No jak mieli przyjąć? Zaraz jadą odebrać zwłoki zamordowanego dziecka przez babkę, psychopatkę. No to... Idę po coś do żarcia. Chcesz coś? No w sumie cały dzień się opędzałam od matki, która mi przyniosła kanapki na komis. Kurde! Sorry. Czyli, że nie. Przepraszam. Coś mnie zatrzymało. Może mi pani powiedzieć, co my w ogóle tu robimy? Za chwilę wszystko pani wyjaśnię, dobrze? Jeszcze tylko dosłownie minutkę. Proszę, niech pani czyta. Bianka, Wiki, Gwiazdka, Motylek, Patrycja. Zgadza się, Bianka, Co to Wiki. znaczy? No, Bianka, Patrycja, Patty, Gwiazdka. Chyba nie rozumiem. Wyścigi konne. Kolega z pracy zwrócił mi uwagę, że w tych zapiskach w pani zeszycie brakuje wpisów z miesięcy zimowych, a gonitwy są od kwietnia do listopada. Czyli, że te kochanki to konie? No, wygląda na to, że pani mąż jest hazardzistą. Po prostu zapisywał, na którym koniu stracił, na którym zyskał i pewnie na to poszły pani pieniądze z konta. Czyli, że on mnie nie zdradza. No, tego nie wiem, ale te zapiski na to nie wskazują. Boże, ja go z domu wyrzuciłam. Natychmiast muszę go znaleźć i go przeprosić. Bardzo pani dziękuję. Ale to... Bardzo pani dziękuję. To do pani należy. Pani dziękuję, kochana. Ja tylko przypomnę, że on panią okradł. I tak wszystko na moje konto idzie, ja sobie z pensji go potrącę. Papa, kochana. No, to gdzie idziemy? Do restauracji, do kina? Wiesz, że Danka chciała przy ciebie zerwać zaręczyny? Co? Ale ja przecież... Mało nam mieszałaś w moim życiu, niczego się nie nauczyłaś, musisz jeszcze mieszać w życiu innych ludzi. Ale córciu, no to przecież ona prosiła mnie o radę. Słuchaj, przyjdziesz jutro rano na komisariat i wszystko grzecznie odkręcisz. Nie, no oczywiście. Ja nie przypuszczałam, że ona tak to sobie weźmie do serca. Weź już, lepiej nic nie mów. Ale gdzie ty idziesz? Głodna jestem, idę coś zjeść, no. No ale mówiłam ci, że mogę zrobić ci kanapkę. Jeżeli jeszcze raz przyniesiesz mi kanapki do pracy, narobisz mi takiego wstydu na cały komisariat, albo narobisz bigosu z mojego życia, albo z życia kogokolwiek z mojego otoczenia, to cię spakuję i osobiście odwiozę na pociąg do Zielonej Góry, rozumiesz? A teraz przepraszam cię, ale jestem głodna i idę coś zjeść. A mogę iść z tobą? Ale ja wybieram knajpę. To prawda, że dziecko znalazło zwłoki? To znaczy, że mamy seryjniaka. Jeśli ten psychol ją dorwał, osobiście cię zapierdolę. Facet był torturowany. To są runy. Fechu, Manas i tu Agnis. Jasiu, Stasiu, a ty co, zajmujesz się czarną magią po służbie? Zgłaszam nielegalne wysypisko śmieci. No przecież wiem. Panie, jeszcze mi pan podziękuje.